Cześć! Z jakiegoś powodu w moich poprzednich relacjach z EICMy nie wkleiłem jednej z najbardziej charakternych marek dostępnych na naszym rynku. Swoją drogą, jeśli nie oglądaliście, to w lewym górnym rogu karta z linkiem do EICMowej playlisty. Wracając, marka, o której mówię, to oczywiście Royal Enfield. Takie ziarenko normalności w tym materiale. A motocykl, który macie przed oczami w tym momencie, to nowość, elektryczny Flying Flea. Lekki, nietypowy, po prostu fantastyczny jak na pojazd elektryczny, niesamowite połączenie nowoczesności z klasyką. Z danych, które mogą Was zainteresować, jest to ekwiwalent 125. VMAX 115 km, zasięg około 160 i waga nie przekraczająca 110 kg. To nie najgorzej jak na tak odjechanego klasyka. Ze spalinowych nowości mamy BR650. Bardzo ciekawy scrambler, natomiast największe wrażenie na mnie robi Classic, tym razem w pojemności 650 cm3. To, co narzekałem w Meteorze z tym silnikiem, czyli niekonsekwentny wygląd, dostałem w Classicu, tylko że 350, w której wygląd się oczywiście zgadzał, ale troszkę za mało mocy tam było. No a teraz Classic 650, wszystko pasuje idealnie. Ogólnie w marce Royal zazwyczaj wszystko się zgadza. Mają swój styl, jest on wykupiony od Anglików, ale sukcesywnie go rozwijają. Nieważne czy klasycznie, czy nowocześnie jak w przypadku Himalajana czy Gorilli. Jest to bardzo ciekawy ich indywidualny styl. I tego właśnie stylu w hali numer 9 na tegorocznej EICMie zdecydowanej większości stoisk zabrakło. Zapuściłem się dla Was w odmęty EICMy, przyglądając się bezczelnym podróbkom. Że naprawdę nie wiem, co oni sobie myślą i jak to planują. Mogę też powiedzieć, że na 100% kilka z tych motocykli pojawi się w Polsce. Oczywiście nie te mniej lub bardziej udane kopie, na szczęście. Teraz tak, nie powiem, część z tych motocykli bardzo chciałem zobaczyć, z uwagi na to, jak bądź co bądź dobrze są zrobione. Ale zaznaczam, jest to tylko ciekawostka. Fajny epizod do przeglądnięcia, ale w żaden sposób nie jestem za tym, by tak bezczelnie cokolwiek kopiować. A co tym bardziej żenujące, widać było Azjacików, wariacików, co biegali z miarkami np. po stoisku Hondy czy Yamahy, spisując ich wymiary. Tu warto zaznaczyć, że Chińczycy nie kopiują tego dla nas. W sensie, oni nie będą nam tego wciskać, udając, że to oryginał. Oni to produkują, bo jest na to popyt u importerów. No dobra, ale do brzegu. I tu należałoby zganić trochę producentów, którzy już zdobyli jakieś uznanie, m.in. na polskim rynku. Watch. Nie mam pojęcia, co to jest, ale ja to chcę. Nawet bym się zmieścił. Rozumiem, że sam jeździ beze mnie. Znaczy na pewno, bo zobacz. Tu kamerka, tu 360, tu jakieś sensorki. Ciekawe. Podobieństwa do marki BMW wynikają oczywiście ze współpracy z Bawarczykami. O to nie mam pretensji. Mają zgody i licencje. Ale pokazali ten skuter. Z dziwnie nienaturalnie umieszczonym błotnikiem i tu ciężko się nie dopatrzeć nawiązań do Hondy SH tudzież ADV-ki w przypadku tego modelu. Tylko to jeszcze do przełknięcia. QJ to już pojechał po bandzie. Motocykle robią spoko. Sporty wyglądają naprawdę dobrze. Naked, który teraz widzicie, 900, super. Podobnie jak ADV-ki. Ale ze skuterami SH oczywiście, że mamy. Kopia Lambretty, pomieszana z Vespą, czemu by nie? Hit sprzedażowy Hondy. W ogóle ta Honda to dostaje pod tyłku od każdej jednej firmy, albo nie wiem, mogą się pochwalić niesamowitym uznaniem, bo wszyscy ich chcą kopiować. I tym sposobem PCX też ma tutaj swojego naśladowcę. Podobnie jak Forza. Ford 125. I jedno to podpatrzenie pewnego trendu, jaki wprowadził XADV 750. ADV 350 Hondy to najchętniej kopiowany skuter. Kopiowany 1 do 1 często, albo z minimalnymi zmiankami. W zasadzie każda z chińskich marek ma to. W 125 co prawda, ale ma. Jedni choć troszkę się wysilili, dodając coś od siebie, inni jak Cyclone, czyli fabryka z Zhongshan, znana u nas pod logiem Yunak, pokazała skuter ADV, ale taki naprawdę po swojemu i to się chwali. Z drugiej strony po swojemu zrobili też turystyka z silnikiem Nortona, ze sztuczną inteligencją. Fajna 650, która może w końcu do nas dotrze, bo słyszę o niej już od dobrych 5 lat. Mają też swoją wizję będy Napoleona, także Chińczycy nawet naśladują innych Chińczyków. Oh my god, nie wiem co to, nie wiem po co to komu, na co potrzebne, ale wygląda tak urocze, że muszę go nagrać. I jeszcze do not touch, to ja do not record i lecimy dalej. No dobra, jeszcze ten słodziak mały. To jest model.
o tego. Nie wiem, czy taka propozycja od Bendy kiedykolwiek się pojawi na naszym rynku, ale widzę, że dużo chińskich marek właśnie wchodzi w pojazdy. UTV-y, ATV-y i tym podobne inne rzeczy, ale takie naprawdę na bogato. Fajne lampki. No, powiem tak, kłady, z którymi miałem do czynienia, nie kojarzyły mi się tak z takim wyposażeniem, a tu zobaczcie. Przycisk do parkingu postojowego, przycisk start-stop, przyłączniki trybów jazdy, ogromny tablet oczywiście, chociaż chyba nie sterowany z manetek, które są swoją drogą podgrzewane. Skrzynia biegów, wybierak tutaj. Zobaczcie nawet na ten front. To już jak samochód wygląda, a nie jak kład. 500 z tego co tutaj widzę, 46 N. No i oczywiście napęd 2 lub 4 koła. Jest wyciągareczka. No cóż, no ciekawe propozycje. A tutaj już lekko zmodyfikowana i przypuszczam, że jednak z większym silniczkiem, ależ oczywiście, bo tutaj mamy 1000. No to tym już by polatał tu i ówdzie, prawda? Jak to technicznie wygląda? Nie najgorzej. Kilka okładów jeszcze przemycę w tym materiale, jako że mówimy o ciekawostkach i być może nie jest to szalenie intrygujący temat dla Was, oczekujących raczej jednośladów, to moim zdaniem ciekawy motyw, troszkę oddzielający chińskie fabryki, które się liczą i próbują zagospodarować każdy fragment rynku. I takie CF Moto. Coś jest z tymi kładami. Tutaj konkretnie Goes, ale jesteśmy na stanowisku CF Moto, gdzie kilka ciekawych maszyn też zostało pokazanych. I CF Moto no, ewidentnie pokaz sił tutaj zaprezentowało. Spore stanowisko, sporo fajnych maszyn, no i silnik V4 o mocy 240 koni, jeśli mnie pamięć nie myli. Jako że nie mamy tutaj przedstawiciela Yunaka na tych targach, a jest tutaj motocykl z fabryki Zhongsheng, który jak doskonale wiecie, albo możecie się zorientować, skojarzyć, czyli Yunak M12 na przykład, z tym, że tutaj w wersji jakby troszkę odświeżonej, być może u nas też taka się pojawi. LEDowa lampa, tutaj znany nam już zegar bez wyświetlacza biegu w tym miejscu, tylko tu akurat dali logo, znane manetki standardowe, no to nie jest tutaj jakaś rewelacja zastosowana, silnik CB125, natomiast ten tył został ładnie przemodelowany zamiast tej takiej chamskiej lampy, więc fajnie jakby i M12 została w ten sposób odświeżona. 94 kg, 50 cm3, a dwusuwowy Endurak na kategorię EM prawa jazdy, na Euro 5+, od Fantika, na gaźniku elektronicznym jakimś, albo Bóg wie co tam zostało zrobione. No ciekawostka, co? Pomijając fakt, że w tym roku rozwaliłem się na rowerze elektrycznym, to dalej mi się one podobają. I bym sobie pojeździł takim Fantikiem. A to panie, to nie są tanie rzeczy, to karbon je. Tego nie pomalujesz. Wspomniałem, że Honda ADV 350 kopiowana jest na potęgę. No to tu mamy klasyczny przykład marki z historią sięgającą 1902 roku, o której przyznam za bardzo pojęcia nie miałem i zdaje się dopiero debiutują, a jak to śmiesznie i enigmatycznie opisali na swojej stronie, w 2022 roku grupa zapalonych inwestorów z dużym doświadczeniem w branży moto odpalili na nowo fabrykę. I nie podali gdzie produkują, ale po pierwszym skuterze już chyba wszystko wiadomo, prawda? ADV Cape Town wygląda ciekawiej, ale też jakby wszystko już gdzieś widziałem w kwestii osprzętu, na przykład silnik Kawasaki R6. Natomiast namacalnie wykonanie jest naprawdę dobre, powiedziałbym gdzieś taki poziom Moto Morini, z którym właściwie logika produkcji i wskrzeszenia marki jest identyczna. Pozwolę sobie na krótki off-topic, jako że Chińczycy pokazali zatrważająco dużo pojazdów elektrycznych wszelkiej maści. Tutaj powinno pojawić się pewne sprostowanie kilku niedomówień, które od lat są nawarstwiane. Na przykład bateria i ich wymiana, naprawa czy utylizacja. Chińczycy zdaje się do 2050 roku założyli sobie, że będą gospodarką samowystarczalną i praktycznie do zera zniwelują wydobycie materiałów, wykorzystując do tego celu recykling. Co do nie dających się ugasić baterii, też nie ma problemu. BYD po wizerunkowej wpadce z zapalającymi się taksówkami w Chinach na tą chwilę opracowało Blade Battery, w której ryzyko zapalenia się jest niższe od wybuchu zbiornika paliwa, który mamy w swoich pojazdach. Na jednym stanowisku mamy BM-kę, mamy Starka Varga,
mamy Zero TSX-a i Surrona i wszystkie, wyobraźcie sobie, mają możliwość dobrania ogniw nowych do nich wszystkich. Są już firmy, pojawiają się powoli firmy, które będą sukcesywnie wprowadzały ofertę elementów zamiennych, a mam nadzieję, że podobnie jak na przykład z portami USB-C w telefonach, tak i z motocyklami, te baterie będą bardzo uniwersalne i tak jak chociażby Honda zapowiada stację wymiany baterii, tak będzie można się do tego dostosować. Nieważne czy do Hondy, czy do każdego innego sprzętu, taka stacja będzie dostępna, albo nawet te same baterie będą dostępne, co by było najlepsze moim zdaniem w elektromobilności, jeśli chodziłoby o ekologię, ale chodzi o kasę, więc raczej wątpliwe. Natomiast tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, same ogniwa do wymiany, do odbudowy każdej z baterii da się znaleźć, ogarnąć i no, mniejszym i większym kosztem to naprawić. Dobra, a teraz trochę miodu. Harley miał problemy finansowe, ale na szczęście to Trump sypnął groszem, nie Chińczycy. Choć pewnie chętnie by to zrobili, bo spójrzcie tylko na te pojazdy i wskażcie mi różnicę do oryginału. Okej, mają kilka niepasujących do Harley'a projektów, ale po prostu nie przeszkadza im kopiowanie z kogokolwiek. Nie wiem do końca o co chodzi z nazwą, ale zakładam klasyczne wykupienie znanej marki lub prawa do nazwy samego produktu, gdyż X-Wedge to nazwa silnika opracowanego przez amerykańską firmę S&S Cycle jako zamiennik oryginalnych V-Twinów z Harley'a. Swoją drogą S&S Cycle mieli sprawę sądową z Harley'em o plagiaty. Przypadek. Jak to działa teraz? Nie wiem. S&S nadal dostarcza performance parts do silników Harley'a, Hondy czy Royala. Natomiast Chińczycy kupili sobie fajną firmę marketingową, która wokół nazwy X-Wedge buduje pewnego rodzaju, tu konkretnie amerykańską legendę. Tak naprawdę jest to odłam marki Hisun, produkującej kłady i ATV. Sektora 550 testowałem już na tym kanale i jest to dobrze rozpoznawany brand w USA i Kanadzie i na tych rynkach się mocno skupiają. Nie dziwi więc gama modelowa motocykli, tylko po co to w Europie pokazywać nie wiem, zwłaszcza, że robią to pod nazwą X-Voyage, a co jest najzabawniejsze w tej historii, zobaczcie jak tłumaczy się to przez Google. Mam nadzieję, że będę miał samochód. Albo tak. Mały, umiejscowiony w samochodzie. Bez dopisywania amerykańskiej legendy jest firma, która nad nazwą musi jeszcze popracować, ale nazwa modeli jest sztos. Wolverine, Traveler, no i oczywiście inspiracje Harley'em, Indianem i bezczelna kopia Hondy CMX 1100. CMX wygląda jak ten od Motomorini. W ofercie mają też coś, co wygląda jak Barton GT i coś oryginalnego, co mogli oczywiście pokazać, ale tego nie zrobili, czyli ten pojemności 150. Wątpię, by którykolwiek miał już europejską homologację, podobnie jak ten dziwak, co jest jeszcze na takim zwykłym, starym, tanim chińskim gaźniku. A i tak go wystawili. No i patrzcie na to. Tablet jako ekran i te piękne, oldschoolowe cięgno-ssania przy kierownicy. Sztos. Były też nietypowe marki, które potrafiły pokazać coś ciekawego, innego, naprawdę oryginalnego wyglądem. I Kirin 750 może nie jest to najlepszym przykładem, bo patrzcie na te plastiki imitujące cylindry boksera. Chyba nie muszę tłumaczyć jakiej innej znanej europejskiej marki. Jak coś to mają jeszcze mniejszy model, 350 pojemności, co wygląda jak Honda Pan Europa i 250 jak Harley Electra. A ten ziomeczek mnie podejrzanie bacznie obserwował. Albo widział we mnie potencjalnego klienta, albo zbyt dokładnie nagrywałem motocykle i wydawało mu się, że kopiuję projekty. Przyznam jednakowoż imponujące jak wyposażenie i przycisków jest nazwa tej konkretnej firmy Jedi Motor. No i model Fashion Retro 750, przyznacie, może się podobać. Modny w Europie neoklasyk, ale tak troszkę po chińsku. Niemniej dość spory, bo dało mi się na niego zmieścić. Silnik wygląda na dobrze znany klon Kawasaki, tym razem jednak rozwiercony na 730 cm3 pojemności, mocy 68 konia i 70 N, co jest wyjątkowo słabo przyznam, bo Benelli i QJ wyciągają z tego silnika troszkę więcej. Za wtrysk odpowiada Delorto, ABS klasycznie od Boscha, a wyhamowuje go Brembo. Myślę, że nie najgorzej. Dodam, mają jeszcze szosowego turystyka pod nazwą Sport GT i coś, co robi największe wrażenie, przynajmniej wizualne. Racing K750 Pro. W cyklu nieciekawe znaleziska na targach.
Coś, co wygląda jak europejski Aixian. I to, to jest Aixian, tylko tutaj macie wersję taką dość znaną nam z polskiego rynku, a tu macie takie szaleństwo uterenowione. Jeździłbym, zabrałbym to w teren. Nie wiem, jakbym się do niego zmieścił oczywiście, bo duże to nie jest, ale fascynuje mnie wyposażenie tego sprzętu. Ekrany oczywiście już pojawiają się, no ale powiedzcie, no nie jest uroczy, a tutaj we Włoszech jeździ takich ustrojstw zazwyczaj elektrycznych bardzo dużo, chociażby Citroen Ami, czy też jego przeróbka w wykonaniu Fiata, Topolino bodajże. I jak to najlepiej określić? Boże, jaki słodziak! I to siedzi w samochodzie. Jest po prostu uroczy. A to wcale nie jest taki mały silniczek, bo wygląda jak zabawka, a to jest diesel o pojemności 500 cm3. Także ma moc, dobrze zdławioną do 45 km/h, ale ma moc. Mówiłem, że niektóre z motocykli na tej chińskiej hali dotrą na nasz rynek i być może będzie to jeden z tych skuterów. Czy oby na pewno King Kong, to nie wiem, ale fabryka Zden jest na naszym rynku doskonale znana wśród motocykli 125. Choć pewnie właściciele o tym nawet nie wiedzą, bo kupowali przecież Junaka, Bartona czy tam Rometa, prawda? Niemniej przyznać muszę, jest przynajmniej oryginalnie, w sensie nie widzę na pierwszy rzut oka chamskiej podróbki. Ten skuter, a la ADV, naprawdę nieźle się prezentuje. Tak dość ze smakiem zaprojektowany, fajnie wyposażony, oczywiście kamerki, duży tablet, troszkę wyższe zawieszenie, no i widać, że jest gotowy na Euro 5. Pozostałe typowe maxi skutery, ale tak wszystkie konsekwentnie wyglądają dość podobnie do siebie, chociaż tutaj ta 250 ma strasznie dziwnie zamontowaną przednią szybę. No ale jak już nadmieniłem, nie widać tu bezczelnego kopiowania. Co innego w tym sprzęcie. Choć może bardziej jakie kopiowanie. Inspiracją to nazwijmy. Patrzysz sobie na takiego Quanxina Tanka 2 i myślisz, że brakuje tu tylko napisu jak urosnę będę GS-em. I prześmiewcy już mogą naparzać w klawiatury, że jak to tak, starego GS-a kopiować. Szkoda, że nowego 1300 by nie skopiowali. No, szkoda. Ja to widzę tak. To najwyższa forma uznania dla Niemców. Wszyscy cisnęli bekę, jakie to brzydkie, ale co? Kopiują, to znaczy, że jednak dobre to jest. Jak dla mnie, Adventure skuter przypominający najnowszego GS-a. No co może pójść nie tak? Chcę takiego. Będę jeździł na zloty i trollował gejesiarzy. A na koniec najlepsze. Albo najgorsze, sami ocencie. Regal Raptor. Jeśli mnie ogląda ktoś z użytkowników Junaka M16 lub M20, to serduszko od razu szybciej zabiło pewnie, co? Z sentymentu lub nienawiści, bo M16 trzeba było po prostu kochać w pakiecie z jego niedoskonałościami. M20 miał swoje bolączki, że już nie wspomnę o niedociągnięciach technicznych i technologicznych M25. To ten czas chińskiej motoryzacji, który zapomnijmy i nie wracajmy najlepiej. A patrząc na ten przedziwaczny, nieproporcjonalny motocykl silnikiem prawdopodobnie zajumanym składa, z tym Suicide Shifterem i absolutnie tandetnym wykonaniem, oj, te czasy mi się bardzo mocno przypominają. I to by było na tyle tej przedziwacznej wycieczki po hali numer 9, która gdyby nie zmęczenie i padająca już bateria w kamerach, mogłaby być zdecydowanie dłuższa. Mam nadzieję jednakowoż, że się podobało, w związku z tym pozostawisz ślad po sobie w postaci komentarza tudzież subskrypcji, jeśli jeszcze taki nie masz. A mi pozostaje zaprosić na kolejne materiały i już wkrótce. Do zobaczenia.